Jesienią tego roku w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Nowym Porcie prezentowaliśmy projekt amerykańskiej artysty Victorii Wesny zatytułowany Noise Aquarium, który dotykał problemu zanieczyszczenia wód oceanicznych i wód morskich falami dźwiękowymi generowanymi przez człowieka. A tak dokładniej stawiał przed nami pytanie, jak nasza działalność wpływa na drobne, niewidoczne gołym okiem organizmy tworzące plankton. Artystka w swoim projekcie wykorzystała tomograficzne skany 7 mikroorganizmów tworzących plankton. Na ich podstawie stworzyła ich trójwymiarowe modele, by następnie zanimować je, po to by dać możliwość odbiorcy zanurzenia się w akwarium pełnym planktonu, w podwodnym świecie niewidocznym na co dzień gołym okiem, w którym mikroskopijne mikroorganizmy osiągnęły wielkości wielorybów. Projekt artystki był wynikiem interdyscyplinarnej współpracy z naukowcami z dziedziny biologii, chemii, nanotoksykologami, ale też z twórcami wizualizacji naukowej i z twórcami animacji. Odbiorcy, oglądając projekt artystki, mogli kontemplować podwodny świat i zdać sobie sprawę z jego istnienia i być może poczuć się troszeczkę odpowiedzialnym za mikroorganizmy, które wypełniają wody naszych mórz i oceanów. Pytanie, jakie się rodzi przy okazji projektu Victorii Wesny, to jest pytanie, czy my jesteśmy świadomi istnienia planktonu, czy zdajemy sobie sprawę z życia, jakie się toczy w przysłowiowej kropli wody. I z tym pytaniem chciałabym się zwrócić do pana Sławomira Kwaśniewskiego, który na co dzień zajmuje się badaniem planktonu, pracuje w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Może na początek zapytam się, czym jest plankton, co odróżnia go od innych organizmów morskich? Plankton to zbiorowisko różnego rodzaju organizmów, których wspólną cechą jest to, że są swobodnie zawieszone w toni wodnej i ogólnie nie są w stanie przeciwstawić się naturalnym ruchom mas wodnych. Nazwa plankton pochodzi od greckiego słowa planktos, czyli wędrowiec, drifter, czyli ktoś, kto swobodnie przemieszcza się przez świat. Plankton przede wszystkim to organizmy swobodnie zawieszone i dryfujące w wodzie morskiej o różnej przynależności systematycznej. Właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Jakie są rodzaje planktonu? Jakie rodzaje planktonu można wyróżnić? Całe zbiorowisko planktonu możemy przede wszystkim podzielić na dwie główne grupy. Na fitoplankton, czyli organizmy, które fotosyntetyzują, czyli zdobywają pożywienie dzięki mechanizmowi fotosyntezy, i na zooplankton, czyli wszystkie organizmy cudzoziemne, które zdobywają pokarm w postaci innych organizmów, nie wytwarzają tego pokarmu same. Wszyscy słyszymy o sinicach. Czy sinice są częścią planktonu, czy nie? Tak, sinice, które są zawieszone w toni wodnej, są częścią planktonu. Są to organizmy, które możemy włączyć do tej grupy fitoplanktonu, czyli planktonu samożywnego, fotosyntetyzującego, czyli tej grupy planktonowych organizmów, które właśnie zdobywają pokarm samodzielnie dzięki mechanizmowi fotosyntezy. A jaką rolę odgrywa plankton w ekosystemach morskich? Czy jest ważny dla życia na Ziemi? Plankton jest bardzo ważny dla życia na Ziemi i teraz w zależności od tego, o jakiej grupie planktonu mówimy, tak charakterystyczna będzie jego rola. Plankton samożywny, fitoplankton, przede wszystkim dostarcza pokarmu jako producenci pierwotnej materii organicznej. Jednocześnie w procesie fotosyntezy powstaje tlen jako produkt uboczny i w związku z tym fitoplankton jest odpowiedzialny za tlen w atmosferze, w biosferze kuli ziemskiej, którym również i my oddychamy. Plankton zwierzęcy, który konsumuje plankton roślinny albo wzajemnie konsumuje inny zooplankton, przyczynia się do obiegu materii w całym globalnym ekosystemie. Spełnia rolę transportową dla materii, dla energii, dla przepływu wszystkich związków, które są składnikami ekosystemu ziemskiego. Częścią projektu Victorii Wesny, który prezentowaliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, była sesja medytacyjna, gdzie artystka, będąc w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziła sesję medytacyjną z artystką z Polski i tutaj była właśnie podkreślona rola tlenu, który produkuje plankton. Czy można określić, ile tlenu w naszej atmosferze produkuje plankton?
Tak, oczywiście możemy oszacować, jaka część tlenu, który znajduje się w biosferze, pochodzi od planktonu i uważa się, że co najmniej połowa tlenu jest tlenem wyprodukowanym przez fotosyntetyzujące organizmy jednokomórkowe zawieszone w toni wodnej, czyli przez w skrócie fitoplankton. Równie ważny fitoplankton jest, jeżeli chodzi o produkcję materii organicznej, czyli tworzenie tej nowej materii, która stanowi podstawę sieci pokarmowych, wodnych i również lądowych, bo ponad połowa globalnej fotosyntezy to fotosynteza związana z organizmami planktonowymi. Jakiej wielkości są organizmy tworzące plankton i tak naprawdę ile ich istnieje i jak się je bada, ponieważ wyobrażam sobie, że na pewno są tysiące organizmów, które zamieszkują nasze wody, oceany. Większość planktonu to organizmy drobne i rozmiary planktonu mieszczą się w zakresie od mikrometrów. To jednokomórkowe, fotosyntetyzujące okrzemki czy bruzdnice przez rozmiary kilkunastu mikronów czy milimetrów. Takie rozmiary mają w większości najważniejsze wśród planktonu widłonogi, skorupiaki widłonogi, przez rozmiary centymetrów, które są typowe dla skorupiaków w rodzaju kryla, który jest pokarmem wielorybów. Do planktonu zaliczamy organizmy mające rozmiary sięgające metra czy więcej, a takie rozmiary osiągają gigantyczne meduzy, które również są planktonem, mimo że tak dużych rozmiarów, czy kolonijne osłonice, tworzące kolonie sięgające kilku metrów długości. Także rozmiary planktonu mieszczą się w dosyć dużym zakresie wielkości. Jeżeli chodzi o różnorodność, to również jest to duże bogactwo rodzajów organizmów, czy tych samożywnych, pierwotniaków, okrzemki, bruzdnice, wiciowce, glony wapienne, przez organizmy zwierzęce, czyli meduzy, widłonogi, skorupiaki w rodzaju kryla, czy charakterystyczne dla mórz organizmy o polskiej nazwie strzałki. Także różnorodność organizmów planktonowych jest bardzo duża. Myślę, że w przeciętnym zbiorniku morskim można by zliczyć od setek do kilku tysięcy gatunków na określoną powierzchnię morza. A jak bada się plankton? Czy można go obserwować w środowisku naturalnym? Plankton badamy zarówno metodami klasycznymi, czyli odławiając go z morza, odfiltrowywując przy pomocy sieci planktonowych, jak również współcześnie metodami zdalnymi, przy pomocy urządzeń wykorzystujących techniki akustyczne, czyli falę dźwiękową do postrzegania planktonu w toni wodnej, przez metody wideofotografii czy filmowania dzięki nowoczesnym kamerom szybkim o dużej rozdzielczości, które pozwalają obserwować plankton w czasie rzeczywistym. Więc możemy obserwować plankton w toni wodnej, w morzu, natomiast i tak musimy te informacje skalibrować czy zweryfikować klasycznymi metodami, czyli przynosząc próbkę planktonu do laboratorium i analizując jej skład jakościowy, gatunkowy pod mikroskopem. Pan na co dzień pracuje w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN, kierując pracownią ekologii planktonu. Czym zajmuje się Pana pracownia? Gdzie prowadzone są badania? Pracuję w Zakładzie Ekologii Morza i tak jak moi koledzy z zakładu zajmujemy się ekologią, czyli poznaniem relacji pomiędzy organizmami żywymi a ich środowiskiem. Ekologia ma wiele specjalności, może zajmować się ekosystemami w różnych częściach kuli ziemskiej. My większość naszych badań prowadzimy w ekosystemach morskich w Arktyce i próbujemy rozpoznać prawidłowości występowania organizmów w środowisku morskim, czy w Morzu Bałtyckim, czy w rejonach mórz subarktycznych. Staramy się poznać skład, bioróżnorodność tych ekosystemów i staramy się poznać relacje pomiędzy organizmami, a poznając ich specyficzne zachowanie, rolę w ekosystemie, możemy określić rolę całych zespołów czy zbiorowisk organizmów żywych, które spełniają w funkcjonowaniu ekosystemów. Na koniec naszej rozmowy chciałabym powrócić do pytania, które było postawione w projekcie Wiktorii Wesny. Jak nasza działalność ludzka wpływa na plankton? Czy zmiany klimatu mają wpływ na plankton? I czy tak naprawdę plankton ma wpływ na klimat?
Tak, oczywiście. Jako część całego ekosystemu kuli ziemskiej, jako część biosfery, plankton ma wpływ na klimat, działalność człowieka, która w pewnym stopniu, może nawet znacznie wpływa na klimat kuli ziemskiej, ma wpływ na plankton. Plankton ma wpływ na klimat przez to, że po pierwsze tlen jest częścią całego procesu fotosyntezy, całego mechanizmu. W związku z tym plankton dostarcza tlen do ekosystemu ziemskiego. Plankton produkuje pierwotną materię organiczną, czyli substancje organiczne, asymilując węgiel, który pobierany jest z cząsteczek dwutlenku węgla. W związku z tym plankton, fotosyntetyzując, produkując materię pierwotną, wpływa na ilość dwutlenku węgla w atmosferze. A jak wiemy, dwutlenek węgla jest tym gazem cieplarnianym, który jest jednym z ważniejszych dla całego procesu formowania klimatu, dla stanu klimatu. Tak więc z jednej strony plankton wpływa na klimat, z drugiej strony my, wpływając na stan klimatu poprzez właśnie tą emisję dwutlenku węgla w spalaniu paliw kopalnych, czy wtórnie podnosząc temperaturę atmosfery i doprowadzając do topnienia lodowców, powodujemy zmiany w środowisku morskim, takie jak na przykład zwiększenie stratyfikacji wody morskiej, co utrudnia dostarczanie substancji odżywczych potrzebnych dla fitoplanktonu, potrzebnych dla sprawnej produktywności całego łańcucha pokarmowego. Więc te relacje są obustronne, są bardzo ścisłe i tak naprawdę nie możemy ich oddzielić. Plankton zależy od nas, ale my zależymy od planktonu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.